Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Skąd się bierze zła wróżba dla inflacji w Polsce? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Skąd się bierze zła wróżba dla inflacji w Polsce? Ten wpis będzie rozwinięciem porannego, więc zachęcam do tego, żeby sobie odsłuchać to, co było dzisiaj rano zawarte. A dzisiaj dla szczególnie polskiego rynku były ważne dane o inflacji wśród naszych sąsiadów. Na pierwszy ogień poszły dane dla Czech o inflacji w styczniu i okazało się, że wyniosła ona 17,5%. Prognoza była 17,1%, czyli była wyższa niż zakładały prognozy, ale nie były pobite tutaj skrajnie pesymistyczne prognozy. Zupełnie odwrotnie było dla Węgier, gdzie prognozy były na poziomie 25,2%, a dane wyszły takie, że pobiły skrajnie pesymistyczne prognozy. Więc właśnie te dane opublikowane dla Węgier i dla Czech są złą wróżbą dla inflacji w Polsce, którą poznamy już wkrótce, czyli w najbliższą środę o godzinie 10. Ale jeszcze chciałem wrócić do tego wykresu, który ma w sobie inflację dla Czech, dla Węgier i dla Polski i widzimy, że dla Czech i dla Polski ewidentnie tutaj już szczyt inflacji jest stworzony, a dla Węgier inflacja dopiero co wybuchła. No i teraz te prognozy dla Polski, ten wykres już zamieściłem niedawno w ostatnich wpisach i widzimy, jaka jest zmiana, kiedy napływają następne prognozy co do inflacji w Polsce w styczniu, to ta generalna mediana prognoz jest podwyższana. Dlatego też po tych jeszcze dodatkowo dzisiejszych danych makroekonomicznych dla inflacji z naszego regionu te prognozy będą jeszcze podwyższone i oczywiście stąd się bierze ta zła wróżba dla inflacji w Polsce. Jeszcze raz przypomnę, poznamy ją w środę o godzinie 10 i będzie miała ona bardzo duże znaczenie dla wyceny polskich aktywów, chociaż oczywiście przede wszystkim ważne będą dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych, o czym za chwilę będzie. Jakie są konsekwencje tych danych? WIBOR 3-miesięczny na razie jest w miarę stabilny, tutaj niewiele się dzieje, a stawki FRA w ostatnich godzinach podwyższyły się nieco o 10 punktów bazowych i co prawda są niższe niż przed tymi wydarzeniami, które miały miejsce w tym tygodniu, czyli decyzją RPP w sprawie 100% wypowiedzi bankiera, czyli prezesa Glapińskiego. Stąd też moim zdaniem rynek wierzy w to, że szczyt inflacji faktycznie będzie miał miejsce, no ale dane za styczeń, dane za luty mogą być jeszcze zaburzone przez te czynniki administracyjne, ale te czynniki mogą jeszcze bardziej podbić inflację niż zakładają prognozy. Stąd też właśnie bazując na danych dla Czech, bazując na danych dla Węgier, można powiedzieć, że te dane są złą wróżbą dla inflacji także w Polsce. No i oczywiście najważniejszą w przyszłym tygodniu publikacją makroekonomiczną będą dane o inflacji konsumenckiej dla Stanów Zjednoczonych. Poznamy je o godzinie 14:30 we wtorek. Dane na poziomie 6,2% to jest prognoza, jaką teraz obserwujemy. Ma to bardzo duże znaczenie dla całego świata. Będziemy obserwować, czy rzeczywiście potwierdzane są zjawiska dezinflacyjne i jeżeli faktycznie będą potwierdzone, będzie to czynnik, który będzie w stanie odwrócić tendencje, które teraz są na rynkach finansowych, czyli tendencje ku wyprzedaży ryzyka, ponieważ dane, które poznaliśmy ostatnio z rynku pracy, sygnalizują, że nie jest źle w gospodarce i że Fed będzie w stanie podwyższać dalej stopy procentowe. I oczywiście na rynkach finansowych pytanie jest, gdzie ta recesja, skoro są takie bardzo dobre dane z rynku pracy. I w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam do materiałów edukacyjnych, które rozszerzają wiedzę
na temat tego, czy faktycznie będzie recesja, czy też nie. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. W tym materiale będzie odpowiedź na pytanie, co mówią dane o recesji w Stanach Zjednoczonych, czy faktycznie ona będzie miała miejsce, co mówią nam wskaźniki wyprzedzające koniunkturę dla państw G20 i czy będą sygnalizowały, czy sygnalizują one recesję, a dla naszego kraju jako jeden z najlepszych wskaźników koniunktury to jest to, co będzie się działo na akcjach KGHM-u, który jest bardzo ściśle skorelowany z zachowaniem ceny miedzi, która ma, jak to się mówi na rynkach finansowych, doktorat z ekonomii, ponieważ miedź bardzo ładnie wyznacza nam, czy popyt na ryzyko jest kupowany, czy też nie jest kupowany, a jeżeli ma być kupowany, to w takiej sytuacji rynki zakładają, że ożywienie gospodarcze będzie miało miejsce. Dlatego też zachęcam do tego, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. I drodzy Państwo, te dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które będą nam także potwierdzały, jaka może być trajektoria przyszłych stóp procentowych, wpływają już teraz na wycenę amerykańskich i światowych obligacji, czyli na rynkową stopę procentową. Z ciekawostek, dzisiaj niemieckie obligacje dwuletnie mają najwyższą rentowność od 2008 roku. Zobaczmy, jaka jest rozbieżność w zachowaniu niemieckich obligacji dwuletnich a amerykańskich. To jednoznacznie sygnalizuje, że w tym roku są większe perspektywy na podwyżki stóp procentowych w strefie euro niż w Stanach Zjednoczonych. Jest to jeden z tych głównych powodów, dlaczego euro-dolar zawędrował w rejon 1,10 podczas pierwszych tygodni handlu w tym roku. Amerykańskie obligacje są na poziomie tutaj już przekraczającym 3,70. Dlatego to jest pewnego rodzaju negatywna informacja dla ryzyka, pozytywna dla amerykańskiego dolara. I teraz, kiedy już analizujemy amerykańskiego dolara, to zobaczmy, że w momencie tworzenia tego wpisu, a tworzę ten wpis około godziny 14, testujemy dolne ograniczenie kilkutygodniowego kanału wzrostowego, więc to ma duże znaczenie. A kiedy zobaczymy wykres tygodniowy, to tutaj na wskaźniku który jest dość popularny, czyli na stochastiku, generowane są sygnały negatywne przeciwko euro, które na przestrzeni ostatnich wielu lat dawały nam początek generowania następnych mocnych tendencji przeciwko euro. Dlatego też te wskazania są teraz takie bardzo interesujące, a dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie, czy amerykański dolar będzie kupowany, czy euro będzie kupowane. I w takiej sytuacji one naprawdę zyskują bardzo na wartości, więc walentynki 14:30 dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych to będzie kluczowa wiadomość i ustawi nam rynki finansowe w końcówce lutego i prawdopodobnie na początku marca tak samo. Na rynku walutowym para dolar-jen także jest interesująca. Broni się wsparcie 130,5. Faworyzowane są scenariusze prowzrostowe, jeżeli rozpatrujemy analizę techniczną, chociaż rynek opcji sygnalizuje, że rośnie obstawianie raczej tendencji spadkowej niż wzrostowej. Ten wykres to ładnie pokazuje. Na rynku walutowym mamy także tydzień pod znakiem umocnienia funta brytyjskiego, ale cały czas także analiza techniczna raczej faworyzuje scenariusze prowzrostowe, czyli przeciwko funtowi brytyjskiemu niż na rzecz funta brytyjskiego. I jeszcze jeżeli rozpatrujemy rynek ryzyko, to należy zauważyć, że do negatywnych sygnałów płynących z analizy międzyrynkowej napływają także sygnały z Bitcoina, ponieważ złamane było ważne wsparcie $22 300. Scenariusze pro-spadkowe są faworyzowane. Wspierają one to, żeby także indeksy giełdowe co najmniej do tych danych o inflacji, czyli do wtorku były, czyli żeby ryzyko było sprzedawane, więc teoretycznie jeszcze dzisiejsza i poniedziałkowa sesja może przebiegać pod znakiem spadków indeksów giełdowych, a później zobaczymy, co się dalej wydarzy, ponieważ te dane o inflacji mają gigantyczne znaczenie. Negatywne czynniki widać także na cenie złota. Pamiętamy o ścisłej korelacji złota i amerykańskiego dolara oraz rentowności amerykańskich obligacji. Umocnienie amerykańskiego dolara i wzrost rentowności to jest coś, co nienawidzą byki na złocie, stąd też w naturalny sposób występuje tendencja spadkowa. Równolegle ścisła korelacja złota ze srebrem powoduje, że srebro też spada. Obserwujemy także spadki miedzi, ponieważ nie udało się wrócić na poziom $9000, więc te scenariusze pro-spadkowe są zdecydowanie faworyzowane.
a na ropie naftowej obserwujemy ładną konsolidację, która na wykresie tygodniowym, jak widzimy, powoduje, że poziom $77 rośnie jako na znaczeniu jako oś symetrii horyzontu cenowego i po prostu czekamy na wybicie poza zakres konsolidacji, która była na poprzednim slajdzie bardzo ładnie zarysowana. I oczywiście indeksy giełdowe w tym wypadku. Wczorajszy spadek poniżej poziomu 4100 punktów to jest naprawdę zła wiadomość i może dać nam cofnięcie indeksów giełdowych w okolice 4000 punktów, gdzie mieliśmy, przypomnę, linię Bessy o rocznej charakterystyce i średnią 200-sesyjną. Dlatego jest potencjał ku temu, żeby wrócić w ten rejon, jeżeli utrzymujemy się poniżej poziomu 4100 punktów. Zobaczmy, jak bardzo rośnie optymizm inwestorów indywidualnych, tych detalicznych. To jest pewnego rodzaju zła wiadomość. Natomiast spośród rynków, które się najlepiej trzymają, jest indeks DAX, który dopiero dzisiaj zaczyna sygnalizować możliwość wystąpienia pierwszych krótkoterminowych sygnałów prospadkowych, no ale utrzymanie poniżej poziomu 15300 punktów jest wymagane, żeby jakiekolwiek w ogóle były wygenerowane. I na koniec ciekawostka, ponieważ rynek zaczyna zauważać rozbieżność zachowania akcji względem krótkoterminowych stóp procentowych i teoretycznie powinno to dać pogłębienie i to naprawdę mocne spadków indeksów giełdowych, ale na chwilę obecną wygląda na to, że takie zjawisko nie występuje. Zwróćmy także uwagę, bo znalazłem bardzo ciekawy wykres pokazujący, że za każdym razem, kiedy na przestrzeni ostatnich wielu lat indeks giełdowy w Hongkongu odbijał znacząco od swoich minimów, był to początek hossy, tendencji wzrostowej w długim terminie. Nie był to jakiś tylko krótkoterminowy podskok, odbicie, tylko był to początek nowej tendencji wzrostowej zwanej hossą. I dlatego też wzrost, który teraz jest obserwowany, moim zdaniem jest początkiem tendencji wzrostowej, bardzo korzystnego zjawiska także dla innych rynków emerging markets, czyli także dla polskich aktywów, zwłaszcza polskiej giełdy. Zwróćmy uwagę, jaka jest niewielka różnica w rentowności między polskimi dwójkami a polskimi dziesiątkami, czyli krzywa dochodowości jednoznacznie tutaj sygnalizuje, że nie spodziewają się inwestorzy dalszych podwyżek stóp procentowych. ETF na polską krzywą dochodowości pomimo korekty jest cały czas nad linią szyi, formacji podwójne dno, ale cały ten tydzień, jak pokazuje wykres wskaźnika MSCI dla walut rynków emerging markets, to jest najsłabszy tydzień od kwietnia poprzedniego roku. No i oczywiście obserwujemy to na euro i na dolar złotym. Jest duże prawdopodobieństwo, że dzisiaj zakończymy notowania na maksimach tygodniowych i te kształty wykresów tygodniowych będą sygnalizowały możliwość kontynuacji tendencji wzrostowej pod warunkiem oczywiście, że dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych, które poznamy we wtorek o godzinie 14:30 faktycznie dadzą impuls do następnej fali umocnienia amerykańskiej waluty, ponieważ to jest warunek konieczny. Jeszcze raz przypomnę, według mnie za 80% siły albo słabości krajowej waluty odpowiada zachowanie amerykańskiego dolara w ujęciu globalnym, a nie jakieś czynniki lokalne, decyzje banków centralnych, wypowiedzi polityków, bankierów centralnych itd. itd. I na koniec warszawska giełda papierów wartościowych. Jak widzimy, wygląda na to, że ten rejon okolic 2000 punktów prowadzi do odbicia. Natomiast także w tym wypadku te dane, które poznamy we wtorek, będą miały potencjał ku temu, żeby przyspieszyć tendencję spadkową albo też doprowadzić do dynamicznego, wzrostowego odbicia. Wszystko oczywiście zależy od tego, czy rynek zauważy spadki inflacji, czy dadzą nam zmniejszenie perspektywy na dalsze agresywne podwyżki stóp procentowych na całym świecie, a jeżeli stopy procentowe będą już miały potencjał ku temu, żeby się zatrzymać, to w takiej sytuacji będzie to bardzo dobra wiadomość dla ryzyka i będzie jedną z odpowiedzi na pytanie, gdzie ta recesja. Przypominam i zachęcam do tego, żeby się zaznajamiać z tymi materiałami, raportami, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Co dane z USA mówią nam o recesji, co dane o wskaźnikach wyprzedzających dla najważniejszych gospodarek mówią nam o potencjalnej recesji i czy można mówić także o recesji w polskiej gospodarce. Zachęcam, żeby się z tymi materiałami zaznajamiać. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość.
Dziękuję, wszystkiego dobrego, życzę udanego weekendu i oczywiście dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam!